Dzień dobry, bracia i siostry zjednoczeni w motocyklizmie. Wjeżdżamy właśnie do stolicy Kociewia, Starogardu Gdańskiego. Dzisiaj zabieram Was na przejażdżkę po terenie Kociewia i Kaszub. To dwa takie sąsiadujące ze sobą regiony, obszary w Polsce, gdzie Kaszuby są bardziej znane, gdzie Kociewie trochę mniej. Choć tak nie powinno być. Postaram się dojechać do stolicy Kaszub, do Kościerzyny, to jakieś 60 km, i potem wrócić z tych Kaszub, z tej stolicy, znowu na teren Kociewia do siebie. Chcę Wam pokazać bardzo fajną drogę, którą przejadę. Mapkę wrzucę, ten cały przejazd, bo być może kiedyś w tych rejonach będziecie i zechcecie zjechać z autostrady kierując się do Torunia, na właśnie tu gdzieś te rejony kociewsko-kaszubskie. A droga, zarówno ta, którą pojadę w tej chwili, zaraz podam Wam jej numer, potem zresztą oznaczenia będą na filmiku, bardzo przyjemna dla motocyklistów. Mimo tej zimnej już temperatury, dzisiaj dzień w miarę pogodny i warto się przejechać, przynajmniej tutaj. Wracając już ze stolicy Kaszub, z Kościerzyny, pojedziemy równie fajną, atrakcyjną, przyjemną, no i ciekawą drogą, gdzie też będzie fajnych kilkanaście zakrętów. Pokażę Wam też miejsca przyjazne motocyklistom, miejsca, w których można fajnie coś zjeść, fajnie i smacznie przede wszystkim, gdzie można zaparkować, gdzie można przyjechać jakąś fajną, nawet większą grupą. Słuchajcie, wiecie, że jestem rekrutem motocyklowym, żółtodziobem. Mam kask, mam interkom Seny w tej chwili i po prostu doprowadzam je do szewskiej pasji, ponieważ reaguję na mój głos, na to, co mówię, i co chwilę słyszę komunikat, że nie rozumie moich poleceń i chce, abym je powtórzył. Wyłącza mi to muzykę od razu i rozprasza. Może ja go po prostu wyłączę, ale jak ja go wyłączę, to nie będę słyszał muzyki. Teraz kieruję się do drogi Starogard z Karszewy. To odcinek 15 km z bardzo fajnymi zakrętami. Po prawej stronie możecie zobaczyć dworzec PKP, który po odnowieniu 5 lat temu bodajże nabrał tak fajnego charakteru. Jest tak pięknym budynkiem, XIX-wiecznym, odrestaurowanym, bardzo fajny. No i znowu mój interkom się odzywa. Jestem też ciekaw po tym nagraniu, bo pierwszy raz tak robię w takim zestawieniu, czy będzie w tle słyszalna muzyka, której słucham po drodze. No latają chłopaki i dziewczyny na motorkach, ale też dzień dzisiejszy taki pogodny. Wyjeżdżamy z miasta, po prawej na parkingu przy cmentarzu, multum samochodów.
Jeszcze święto, którego nikt nie chce obchodzić, albo nie chce być jubilatem. Won't be afraid. I won't be afraid. I'll stand alone. Just to stay by me, darling, darling, stay. Oh, stay by me. Oh, stand by me. Stay by me. No, dobrze, żeby tych osobówek nie było. Patrzcie, jaka piękna jesień. Jest dziś rzeźko. Mamy jakieś 10 stopni Celsjusza, no ale jadąc około 100 km na godzinę odczuwalny to może jest 1 stopień. Po 25 km, mimo że mam zimowe długie rękawice, zimno mi w dłonie, a mam handbary, ale dopiero teraz wpadłem na to, że mogę uruchomić przecież grzanie manetek. A mówiłem, kto się wróblem urodził, ten kanarkiem nie umrze. No i zapomniałem założyć komina albo kominiarki, bo zapomniałem, a jednak jest tu taki mały kawałek odkryty szyi, gdzie naprawdę ten chłód jest odczuwalny.
Jak już będę w Kościerzynie, spróbuję się skontaktować z Olgą z Motovloga. Nie wiem, czy znacie ten kanał na YouTubie. Bardzo fajna dziewczyna. Lubię ją oglądać i słuchać przede wszystkim jej tekstów. Może przy tej pogodzie lata gdzieś tam po swoim terenie. Zobaczymy. No nie no, z tym interkomem to jest masakra. Naprawdę, czy wiecie, jak wyłączyć to reagowanie na polecenia głosowe w aplikacji tej Seny? W Cardo mi tego nie robiło. Kurczę, że nikt jeszcze nie wymyślił podgrzewanych podnóżków. To już czuję, żeby się przydały. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie tutaj dzisiejszego nagrywania. Musiałem go wyprzedzić, ponieważ tu jest taki fajny zakręcik. No, liście już leżą. I tu drugi. Dobrze, że dzisiaj sucho, to nie jest tak niebezpiecznie. Dla tych, co nie wiedzą, jeżdżę Hondą NC750 z DCT, z automatyczną skrzynią biegów. I chcę Wam powiedzieć taką o moim spostrzeżeniu odnośnie naciągania łańcucha, ponieważ robiłem to pierwszy raz w tym motocyklu kilka dni temu przy około 10 000 kilometrów przejechanych. No zakładam, że przy przeglądzie na 1000 km był podciągnięty w serwisie. Oczywiście sprawdzałem jego naciąg sukcesywnie co jakiś czas, ale w pewnym momencie już nawet było odczuwalny jego luz w sprzężeniu z tą automatyczną skrzynią biegów. Po prostu w chwili, kiedy motocykl otrzymywał więcej obrotów i prędkości, przerzucał biegi, to szarpnięcie było coraz bardziej odczuwalne. W tej chwili, po naciągnięciu, nie odczuwam tych szarpnięć. Producent zaleca luz łańcucha w tym motocyklu na poziomie 3 cm, 30 mm. No ja go naciągnąłem tak, że po naciągnięciu miał tego luzu 2,8 cm. No ale myślę, że te 2 mm nie robią tutaj różnicy, choć podobno prawie robi wielką różnicę. No jesień dzisiaj piękna, polska złota jesień. Aż się chce. Za chwilę dojedziemy do nowej karczmy. To taka miejscowość dość przelotowa z Gdańska, z Trójmiasta, tutaj na południe. Chcę Wam zwrócić uwagę już w tej chwili na
tablice informujące z nazwami miejscowości, do których wjeżdżamy. Na razie jeszcze są podawane w polskim języku, a za chwilę zacznie się podwójne nazewnictwo po polsku i po kaszubsku. Mam tutaj dla Was opowieść w języku kaszubskim zrobiono przez młodych ludzi. To dzisiaj jest godne podziwu, że młodzi ludzie uczą się tego języka. Bo w domach już raczej rzadko się mówi. Moja mama jest kaszubką, ojciec kociewiakiem, a ja takim kundelkiem. I ja jestem ciekaw, tu pojedziemy dalej, mamy około 15 km do Kościerzyny, stolicy Kociewia, i puszczę Wam w tle opowieść kaszubską. Urywek. Jestem ciekaw, kto z Was zrozumie, o czym mowa. Dajcie znać w komentarzach, czy zrozumieliście, o czym mówią chłopacy. On go tutaj z chłeru, te są lekłe ciejesz. Ty, czy to miał ci szlafrok albo piżama ze siafę? Oleni! Siafę nie łedmiki. Bluz, siafę nie łedmiki. A on co pyta, siafę nie łedmiki, a czemuś to? Bo w szafie straszy. Te co myśli, ją w szafie straszy, nie? On podchodzi do tej szafy, nie? Ta szafa łedmiku, a tam w szafie sydzy. Ten na niego wzyru, łagudo, ale Kazimierz, coś te. Nie, doma nie ma, a te moja białka straszysz. A on go jo, bo wiesz te co, ona i tak u chłeru, jo nie chcą lechłe i rzeczec. Ty nie chcą tak, je tak ja trochę wespar. Ma niebo, co mi więcej straszyle. Wieldzie Bóg zapłacę za to. Jesteśmy w miejscowości Lubań, tu w prawo. Taka jumbowa droga prowadzi do starej owczarni zaadaptowanej kiedyś na taki rekreacyjny ośrodek z małpim gajem. Znam osobiście właściciela tego miejsca. Nocuje się w beczkach po winie, ogromnych beczkach sprowadzonych z upadłych winnic z terenu Austrii i Niemiec. No i to takie ciekawe nocowanie. Bardzo oblegane miejsce przez brać studencką. A mnie to miejsce kojarzy się z okresem sprzed 20 lat, gdzie nocowaliśmy jako odtwórcza grupa inscenizacyjna na koniach. Odtwarzaliśmy oddział kozacki w wojnach napoleońskich, ponieważ corocznie odbywały się przez Muzeum Narodowe w Gdańsku, organizowano tego typu pokazy, ponieważ tu niedaleko, za 2-3 km będziemy mieli drogę w prawo do Będomina,
do miejsca zamieszkania Józefa Wybickiego, autora naszego hymnu państwowego. Ale nie mam pojęcia, czy do tej pory te uroczystości się odbywają. To były ciekawe czasy, spotykaliśmy się, ta brać końska, oddziały przyjeżdżały konne z różnych miejsc w Polsce, z zagranicy, Skandynawia, Białoruś, pamiętam. Czemu to kiedyś mogło funkcjonować? I to nie były już czasy komunistyczne. Świat idzie ku takiemu, w takim kierunku, że no nie wiem. Wszystko sprowadza się do tego, że ludzie zamykają się w domach, coraz mniejszych domach, mieszkaniach. Coraz więcej singli właśnie żyjących w małych mieszkaniach. Izolują się po pracy. Pandemia też zrobiła swoje. Przyzwyczailiśmy się trochę do tego home office i wiele firm zobaczyło, że nie potrzeba już tylu biur, miejsc pracy, lokali. No i to wszystko w tym kierunku idzie. Kobieta na krańcu świata, Martyna Wojciechowska, w programie swoim ostatnio mówiła właśnie o tym, że w Japonii ludzie się spotykają, uprawiają jakąś gimnastykę, jakąś aktywność fizyczną, grają w szachy gdzieś na jakichś bulwarach, piją kawkę. Jesteśmy właśnie w Będominie. Wyznają filozofię, która nie pamiętam w tej chwili jak się nazywa, ale tu możecie zobaczyć, właśnie już wam ją piszę. Chodzi w niej o to, żeby równoważyć wszystko na te rzeczy, które kochamy robić i które musimy robić, żeby zachowywać taką właśnie równowagę. Tak dawno temu byłem tutaj, że no nie pamiętam, ale to tu się dojeżdża właśnie do tego muzeum i chyba tam na wprost jest brama wjazdowa, ale my będziemy skręcać. Tak, tu jest, może mi się uda, pokażę wam to miejsce. Wjeżdżam tutaj na chwilę tylko, żeby pokazać wam dom Józefa Wybickiego, tu po lewej stronie. Ja zakręcę i nie wiem, czy to się... Tam widzicie takiego orła z metalu. Po lewej. Tu były stajnie, a tu, gdzie wam pokażę to miejsce, te zaorane pole po żniwach, bo właśnie tam na wprost odbywały się te walki. Tu jeżdżą konne, armaty, moje konie nieostrzelane, pamiętam na początku. Oj, co tu się działo, piękne wspomnienia. Tamtą drogą dojeżdżaliśmy właśnie z Lubania, z miejsca naszego postoju, kwaterunku. Dobry. Co pan szuka? Ja nic nie szukam, wie pan, bo ja tu 20 lat temu właśnie tu opowiadam do kamery swoją wizją na YouTubie,
20 lat temu i trochę więcej przyjeżdżałem tu inscenizować te bitwy napoleońskie. Byłem w jednym z oddziałów konnych. No i takie tu mam wspominki właśnie i mówię tutaj, że do tych moich widzów, że pokażę im dom Wybickiego. I tylko moje pytanie, czy ja mógłbym tu koło tej studni tam w ten przesmyk się schować, tak tylko żeby uchwycić tą kamerką i tam se wyjadę, tak? Proszę bardzo. A Z daleka pan? ja generalnie z Kociewia jestem, ze Starogardu Gdańskiego. O, E, znam troszkę nas. No i dzisiaj robię taką rundkę sobie właśnie Kociebie, Kaszuby przez Kościerzynę i będę wracał tam przez Starą Kiszewę z Blewo. Lepiej jechać na Sobądź. Tak, ja wiem, ale ja obiecałem, że dziś się dostanę do Starego Browaru w Kościerzynie. Bardzo. A niech mi pan powie, bo to nie wiem tego właśnie, czy te inscenizacje się jeszcze odbywają? Są jeszcze co roku są. Co roku są i zawsze w tym samym terminie? To był początek sierpnia, ja dobrze pamiętam? Tak. To trzeba szukać po internetach na początku sierpnia. Okej. No dobra. Taka masowa impreza, bo 29 września Józek ma urodziny, 28 września. 9. Aha. I teraz było dzień prędzej biegi. Pan mówił o Józku Wybickim. Tak, biegi no, Wybickiego, nie? Aha, Bardzo masowa impreza, w zasadzie obejmuje nasze województwo, nie? aha. Z wielu miast przyjeżdżają młodzież biegać, nie? I tu dookoła biegają tymi polami, nie? No, fajne imprezy, a myśmy tutaj nocowali, z tym przyjeżdżaliśmy z tymi naszymi końmi i tu u Danka na Owczarni żeśmy nocowali tam wtedy przez te 3 dni. Oj, no to mówię, to takie wspomnienia, nie? Czy ma pan coś przeciwko temu, bo będzie pana widać, czy będzie coś miał pan przeciwko, że będzie pan w internecie? Nic głupiego nie zrobiliśmy. Piękne strony, naprawdę to jest śliczny krajobraz. No właśnie na tych polach mówię, Mogę panu pokazać, jakby pan był ciekawy. Pokażę panu, co ostatnio zrobiłem za zdjęcie. proszę. Już, zaraz znajdę. Księżyc wschodził. Tak, to był teraz ten super księżyc, co był niedawno, pewnie Nie co? tu. O, Ale pięknie, niech pan to tu pokaże do tego okienka. Oj, wyłączyło się. Zobaczcie, kurde, jak na tle tego orła księżyc wygląda. Ten super hiper księżyc, który był niedawno widoczny na niebie zewsząd. pięknie. Dziękuję panu bardzo, dobrego dnia życzę. To ja tam se wjadę, co? Ale fajni ludzie. Zresztą tak jak moja matka i wszyscy inni Kaszubi, to są naprawdę dobrzy ludzie. Mówią o nich, że mają czarne podniebienia, ale nie warto im za skórę zachodzić. Patrzcie, moi drodzy, to jest w całej okazałości dom Józefa Wybickiego. Ale sam hymn tutaj nie powstawał. Co za fajny dzionek się zrobił. Taka fajna rozmowa z tym panem. No tak blisko to nie myślałem, że podjechałem. Do widzenia, dziękuję. No i przez te roboty drogowe na trasie Nowa Karczma Kościerzyna objazd tutaj do Kościerzyny przez Będomin i no stąd taka korzyść, wartość dodana do tej dzisiejszej przejażdżki. Kurczę, gdzie ja tu jadę? O Boże. Jakiś kociołby.
Tak, my tu z paliwem stoimy. Nie no, chyba jedziemy dobrze. Oh my god. No to jest polna droga. No ale jadą samochody. Bo tak ją chyba nawigacja prowadzi. Kierunek jest na pewno dobry, bo jak byliście w harcerstwie, to nie będziecie w panikę wpadać, bo trochę wiecie o południu, północy. No i sugerując się tylko położeniem słońca, wiem, że jadę w dobrym kierunku. Ale myślałem, że się wyrobię dzisiaj w 2 godziny. A tu na to nie wygląda. No, na moje to powinniśmy tu pojechać. Jest godzina 15:15, a taka pora roku, że to słońce jest nisko i tak wali po oczach, mimo blendy. Nie jest to fajne. Mały klincz, multi klincz. Także macie dowód na to, że jesteśmy już na Kaszubach. Tam już ten Lubań, Będomin to już są Kaszuby. W Kościerzynie wypije kawę. O, tu ktoś, jakiś gabcio jeden, pojechał sobie na czerwonym. No i pięknie, kurwa. W Kościerzynie trzeba napić się kawy. Zmarzłem. Tuż tu niedaleko. Nie wiedziałem, że tu ten odcinek jest tak na tak długim odcinku remontowany.
Jesteśmy w Kościerzynie. Jedziemy na kawkę. No i spróbujemy się porozumieć z Olgą. Jestem też ciekaw, co wyjdzie z tego nagrania, bo z tymi kamerkami to jest różnie. Nieźle. Dobra, spróbujemy się połączyć z koleżanką. Dobra, idziemy na kawę. Zobaczymy, czy się Ola odezwie. Olga.